Cześć! Jeśli kupiliście kiedyś PlayStation 4 z dyskiem 500 GB lub nawet 1 TB, to na pewno w obecnych czasach, kiedy gry są coraz większe, a Wy zastanawiacie się nad wymianą dysku twardego. I właśnie ten materiał jest dla Was, bo jeśli chcecie wymienić dysk twardy, to owszem, ale pierwsze z czym będziecie musieli się zmierzyć, to jaki dysk twardy kupić. Tutaj akurat wcześniej ta sprawa była dosyć prosta, ponieważ jeśli chodzi o wymianę dysku twardego, no to wiadomo, wersje 500 GB i 1 TB, no co, jedynym upgrade'em sensownym jest dysk 2 TB, tak? Tutaj dysk do PlayStation 4 musi spełnić jeden podstawowy wymóg, mianowicie jego wysokość nie może przekraczać 9,5 mm, no i oczywiście musi to być dysk 2,5 cala. Do niedawna sprawa była dosyć prosta, bo dysk 2-terabajtowy, który spełniał takie wymagania, był tylko jeden. Był to Samsung Spinpoint M9T. On kosztował około 450 zł, natomiast w tej chwili widzę w sklepach, że on się już nie pojawia. Nie wiem, został pewnie wycofany z produkcji. Natomiast pojawił się całkiem niedawno inny dysk, który również ma 2 TB i dodatkowo nie jest to dysk HD taki zwykły talerzowy, tylko SSHD, co dodatkowo no, za nie dużo większe pieniądze daje nam jakiegoś tam lekkiego boosta, ale zacznijmy po kolei. Przede wszystkim jeśli chodzi o dyski do PlayStation 4, to jeszcze do niedawna mogliśmy wybierać tylko spośród dysków wewnętrznych, natomiast najnowsza aktualizacja do PlayStation 4, wersja 4.50, która jeszcze nie została opublikowana, jest na razie w testach beta, ale pewnie niedługo zostanie opublikowana. Dopuszcza nam również użycie dysków zewnętrznych na USB 3.0 i są to dyski maksymalnie, będą obsługiwane dyski do 8 TB. Natomiast jeśli chodzi o dyski wewnętrzne, no tutaj mamy też oczywiście wybór pomiędzy dyskami zwykłymi talerzowymi HDD. Możemy sobie również zażyczyć SSD, wiadomo, będzie największy przyrost prędkości, natomiast no, cena nie będzie zachęcająca, szczególnie za te większe pojemności. No i teraz właśnie pojawił się dosłownie niedawno, nie wiem, miesiąc pewnie temu, może dwa, dysk SSHD 2 TB, Seagate Firecuda 2 TB, ST2000LX001. Wcześniej takie dyski nie były dostępne, ponieważ technologia na to nie pozwalała, natomiast ten dysk został opracowany w zupełnie nowej technologii, w technologii zapisu SMR, czyli Singlet Magnetic Recording. Na czym to polega? Mniej więcej na tym, że wcześniej na dyskach ścieżki były zapisywane jedna obok drugiej, no i w ten sposób był cały dysk, cała pojemność talerza dysku wypełniana, natomiast no, miało to swoją ograniczoną pojemność, tak? W tej chwili ten dysk zapisuje dane troszkę inaczej, mianowicie nie układa ich obok siebie, tylko one tak troszkę na siebie zachodzą. To jest tak zwany zapis dachówkowy, no i to umożliwia nam właśnie zmieszczenie 2 TB na jednotalerzowym dysku i ten dysk ma tylko 7 mm, gdzie wcześniej Samsung Spinpoint miał całe 9,5, czyli o 2,5 mm jeszcze się z wysokości udało zejść. On jest właściwie takiej wysokości jak dyski SSD. Także jest to ciekawa propozycja. Niedawno się pojawił też na Digital Foundry test tego dysku. Podam Wam albo tutaj na ekranie, albo w materiałach w opisie pod filmem link do tego materiału. Tam jest dokładnie wyjaśnione, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten dysk w porównaniu do PlayStation 4, do PlayStation 4 Pro, do dysków, które są seryjnie montowane, jak również do SSD. Tam jest bodajże OCZ Triton testowany. Natomiast jeśli się spodziewacie, że ten dysk hybrydowy będzie
tak szybki jak dysk SSD, no to niestety nie ma tutaj na co liczyć, bo różnica w cenie jest niewielka. Natomiast hybryda polega tylko na tym, że zamiast standardowego cache'u jest jeszcze cache właśnie SSD 8 GB. Tam po prostu są przechowywane pliki, które są najczęściej używane. Podczas normalnego takiego użytkowania, że tak powiem, włączenia konsoli i załadowania gry nie przyspiesza to w żaden sposób. Natomiast jeśli gra czy tam program korzysta z jakichś takich plików, wielokrotnie, to ta pamięć cache to przyspiesza, tak? Cache'uje te często używane pliki i na przykład jeśli jakiś dany poziom gry wczytujemy sobie kilkanaście razy nawet, bo na przykład, nie wiem, zginęliśmy i wczytujemy poziom od nowa, to w tym momencie może nam to dosyć mocno przyspieszyć wczytywanie. Na teście Digital Foundry akurat był testowany poziom z kampanii w Battlefield 1, gdzie na standardowym dysku i podczas pierwszego ładowania na tym dysku SSHD trwało to około 2 minut. Tak po piątym już ładowaniu tego samego poziomu na tym dysku hybrydowym SSHD ten czas spadł nawet do 30 paru, 40 sekund. Także no, prawie 4 razy szybciej. Także widać tę różnicę, ale to tylko w takich specyficznych przypadkach, kiedy te dane są ładowane ponownie. Natomiast z dysków SSD, jeśli chodzi o dyski SSD, no tutaj mamy najtańsze, sensowne, to jest 500 giga, no ale to jest tyle, co w zwykłej stokowej konsoli. Nie jest to upgrade pojemności, tylko co najwyżej upgrade szybkości i to są ceny nówka od 650 zł, używane od 450-500 zł, no ale to Wam tylko przyspieszy wczytywanie trochę poziomów. Natomiast jeśli chcecie sobie zwiększyć pojemność, to no jednak trzeba, na SSD nie ma co patrzeć, no bo 1 TB kosztuje około 1300 zł, czyli drugie tyle co konsola. Natomiast 2 TB to w ogóle jest nawet 2600 zł, więc przewyższa nam tutaj nawet wartość Pro, PlayStation 4 Pro. Także no SSD bym tutaj raczej nie polecał. Jeśli chodzi o wewnętrzne dyski twarde, to z czystym sumieniem mogę polecić tego właśnie Seagate FireCuda, którego zamieszczę Wam link do niego pod opisem filmu. Natomiast jeszcze mamy teraz tą alternatywę w postaci dysków zewnętrznych. No i tutaj mamy też dwie opcje. Mamy dyski zewnętrzne 3,5 cala i 2,5 cala. 3,5 cala będą trochę tańsze za większe pojemności, natomiast niestety one mają spory minus. Mianowicie taki, że one mają oddzielny jeszcze zasilacz, ponieważ sam port USB nie jest w stanie zasilić dysku 3,5 cala 5V napięciem, tam jest potrzebne jeszcze 12V, w związku z tym jest jeszcze oddzielny zasilacz. No i teraz jeśli taki dysk podłączycie do konsoli, to albo będziecie musieli go włączać oddzielnie przyciskiem gdzieś tam na obudowie dysku zewnętrznego, albo go odłączać i podłączać do prądu. Także no, albo musielibyście go zostawić ciągle włączonego, konsolę wyłączać, a dysk by ciągle chodził. On tam się co prawda uśpi po jakimś czasie, bo one mają tą opcję, że usypiają się, natomiast no nie jest to ani energooszczędne, ani też pewnie dobre z punktu widzenia zużywania się tego dysku, więc no, dysk 3,5 cala nie jest tutaj dobrą alternatywą, aczkolwiek no, jeśli ktoś się bardzo uprze, to 5 TB Seagate'a można mieć za około 650 zł, więc no, jest niezła cena. Natomiast no, już takie 8 terabajtowe, czyli max, co możemy podłączyć na dysku zewnętrznym, to jest też 1200 zł, więc trochę drogo. Najtańszy, w miarę sensowny upgrade to jest 4 TB. Na Morale.net jest to dysk Intenso. On kosztuje 480 zł teraz w promocji, a w środku jest dysk Seagate'a ST4000 DM002E. Tylko że on ma 8 MB cache, no mało, ale od biedy pewnie posłuży.
Natomiast dużo ciekawszą opcją jest tutaj dysk 2,5 cala. No i on będzie podłączony tylko na USB, nie będzie miał zewnętrznego zasilacza, więc będzie się uruchamiał razem z konsolą i wyłączał razem z konsolą. No chyba że zostawicie w trybie uśpienia, no ale to wtedy wiadomo, że konsola może korzystać z dysku, bo może tam ściągać sobie gry czy tam patche, tak? Podczas uśpienia. Natomiast będzie podłączona tylko przez USB, więc nie będziecie musieli się bawić z przełącznikiem na konsoli, z jakimś dodatkowym zasilaczem. No i tutaj najtańszy 2-terabajtowy dysk to jest Maxtor M3 Portable, to jest około 34 zł. Natomiast 4-terabajtowy Verbatim Store and Save to jest 590 zł w promocji około, to akurat to są ceny z Morele.net. Wrzucę Wam też linki tutaj pod filmem. No i to są takie, myślę, fajne opcje. Także no, sporo tutaj tych informacji mi się wydaje przekazałem. Także trochę postaram się Wam to podsumować. Także jeśli chodzi o dyski wewnętrzne, to no SSD, jeśli chcecie sobie bardzo przyspieszyć wczytywanie gier, ok, to wtedy Wam polecam, ale to jest wydatek no, przynajmniej 500-600 zł za 500 giga. Natomiast jeśli chodzi o zwiększenie pojemności, to polecam Wam dysk hybrydowy SSHD od Seagate'a FireCuda 2 terabajty. Link macie pod filmem. Natomiast jeśli chodzi o dyski zewnętrzne, to wedle uznania, ale no 3,5 calowych nie polecam ze względu na kiepską wygodę użytkowania. Natomiast 2,5 calowe jak najbardziej polecam. 2 terabajty już nawet tam od 330 zł. Natomiast 4 terabajty to jest około 600 zł również wydatek za taki dysk zewnętrzny 2,5 cala podłączony tylko na USB. Mam nadzieję, że ten materiał Wam trochę pomoże w wyborze dysku twardego do Waszej konsoli. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeśli o czymś zapomniałem, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. No i cóż, dzięki. Jeśli Wam się film podoba, dajcie łapkę, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być powiadomieni o kolejnych filmach. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!